Jedni mówią, że kolostrum to naturalny wzmacniacz odporności. Inni, że regeneruje jelita, działa jak antybiotyk i poprawia wyniki sportowe. Brzmi jak suplement idealny. Tylko jest jeden problem. Większość tych obietnic powstała szybciej niż dobre badania kliniczne. Dziś oddzielimy fakty od marketingu i sprawdzimy, co kolostrum naprawdę potrafi, a czego na pewno nie. Kolostrum, czyli siara, to pierwsze mleko produkowane przez ssaki tuż po porodzie. Różni się istotnie od mleka dojrzałego. Zawiera znacznie więcej immunoglobulin, szczególnie IgG, a także laktoferynę, czynniki wzrostu, cytokiny i bioaktywne peptydy. To biologicznie aktywna mieszanka, której głównym celem jest wsparcie noworodka w pierwszych dniach życia. I tu pojawia się kluczowa kwestia. Kolostrum jest zaprojektowane dla noworodka danego gatunku. Noworodek ma niedojrzały układ odpornościowy i, w przypadku niektórych gatunków, jelita zdolne do przechodzenia całych immunoglobulin do krwi. Dorosły człowiek takiej fizjologii już nie ma. Dlatego nie możemy automatycznie przenosić mechanizmu działania z noworodka na dorosłego. Kolostrum a odporność. Co rzeczywiście pokazują badania? Najczęściej cytowane badania dotyczą sportowców poddanych intensywnemu wysiłkowi. U tej grupy obserwuje się tzw. okno immunologiczne, przejściowe obniżenie odporności po bardzo ciężkich treningach. Część badań sugeruje, że suplementacja kolostrum może zmniejszać częstość infekcji górnych dróg oddechowych w tej specyficznej populacji. Jednak jakość tych badań jest zróżnicowana. Małe grupy, różne dawki, różne protokoły. Metaanalizy wskazują na możliwy efekt, ale nie na silny, jednoznaczny wniosek dla całej populacji. U osób zdrowych, które nie trenują wyczynowo, nie mamy przekonujących dowodów, że kolostrum podnosi odporność w sposób klinicznie istotny. To ważne. Mówimy o potencjalnym wsparciu w określonych warunkach fizjologicznego stresu, a nie o uniwersalnym boosterze odporności. Kolostrum a jelita. Czy to najbardziej obiecujący kierunek? Najciekawsze dane dotyczą bariery jelitowej. Intensywny wysiłek, stres, niedokrwienie jelit podczas długotrwałego treningu – to wszystko może zwiększać ich przepuszczalność. Niektóre badania pokazują, że kolostrum może ograniczać wzrost przepuszczalności jelit indukowany wysiłkiem. Mechanizm prawdopodobnie wynika z obecności czynników wzrostu i bioaktywnych peptydów wpływających na regenerację nabłonka. Jednak ponownie większość danych dotyczy sportowców. Nie mamy dużych, wieloośrodkowych badań klinicznych potwierdzających skuteczność w populacji ogólnej czy w konkretnych chorobach przewodu pokarmowego. To obszar obiecujący, ale nadal badawczy. Co z immunoglobulinami? Kluczowy element marketingu. Najczęściej w reklamach słyszymy „zawiera przeciwciała”. Tak, zawiera, ale immunoglobuliny są białkami. W przewodzie pokarmowym dorosłego człowieka podlegają trawieniu przez enzymy proteolityczne. Nie przechodzą w całości do krwiobiegu i nie stają się częścią naszego układu odpornościowego. Ich potencjalne działanie jest lokalne, w świetle jelita. Mogą wiązać niektóre patogeny czy toksyny w przewodzie pokarmowym, ale nie wzmacniają ogólnoustrojowo odporności tak, jak sugerują uproszczone komunikaty marketingowe. To fundamentalna różnica między fizjologią noworodka a dorosłego. Najczęstsze uproszczenia i mity. Kolostrum nie działa jak antybiotyk. Nie zastępuje leczenia infekcji bakteryjnych. Nie jest alternatywą dla szczepień. Nie podnosi odporności każdemu. Nie działa u dorosłego tak, jak działa u noworodka. Może być elementem strategii wspierającej organizm w określonych sytuacjach, ale nie jest uniwersalnym rozwiązaniem. Kolostrum bydlęce jest generalnie dobrze tolerowane. Najczęstsze działania niepożądane to łagodne objawy żołądkowo-jelitowe. Osoby z alergią na białka mleka powinny zachować ostrożność. To suplement diety, nie lek. Podsumowanie. Kolostrum zawiera biologicznie aktywne składniki. Może wspierać barierę jelitową i w pewnych warunkach zmniejszać częstość infekcji u osób intensywnie trenujących. Nie jest cudownym środkiem na odporność. Nie działa systemowo poprzez transfer przeciwciał. Jego efekt jest kontekstowy i ograniczony. Jeśli ktoś sprzedaje je jako rozwiązanie na wszystko, to już marketing, nie fizjologia. Jeśli chcesz więcej materiałów, w których oddzielam biochemię od reklamy i sprawdzam suplementy bez emocji,
Zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu, co mam przeanalizować następne. Bo w świecie suplementów najcenniejsza jest jedna rzecz – krytyczne myślenie.